Kim jest land developer? Czyli taka detektywistyczna trochę robota. Dokładnie tak, którą wykonuje u nas Tomasz. Detektyw Tomasz. Trzeba tam sporo poszukać czasami różnych rzeczy. Jak drogo sprzedać działkę? Ile można zarobić na land developmencie? Na czym zarabia land developer? Przy naszych inwestycjach właśnie rozliczamy też się w postaci gruntów, tak, że nie przyjmujemy tylko zapłaty gotówkowej, tylko zostawiamy sobie kilka działek na każdej z tych inwestycji. I na pierwszy rzut oka mówimy sobie, kurczę, jaki ciekawy teren. Blisko jeziora, nad tym jeziorem inwestują znani polscy piłkarze, więc fajnie, jest potencjał na wzrost. Zaczęliśmy się tej działce przyglądać i okazało się, że ta działka nie ma dojazdu. Czyli to jest działka dla osób z helikopterem. Jak rozpoznać, czy ktoś dobrze wykonuje swoją robotę? Jak rozpoznać dobrego land dewelopera? Czy on dopilnuje wszystkiego, wszystkich formalności? Czy on rzeczywiście zadba o tę moją inwestycję? I tak się wycofał już u samego notariusza z umowy sprzedaży, dlatego że popełnił jeden kardynalny błąd. I chciałem za wszystkich przestrzec, że jak sprzedajemy jakąkolwiek nieruchomość, czy gruntową, czy mieszkanie, to warto o tym powiedzieć współmałżonkowi. Na początek ten land development. Kim jest land developer? Land developer. Dla nas to pojęcie pojawiło się niespełna 2 lata temu w naszej świadomości. Zrobiliśmy szkolenie. Szkolenie prowadzi jedna z firm w Polsce. Jest to certyfikowane szkolenie. I land developer jest to osoba, która pracuje z ziemią, na ziemi. Czyli jeżeli ktoś ma z nas działkę, dużą czy małą, to zawsze z tą działką coś można zrobić. Oczywiście finalnie można ją zabudować wieżowcem, drapaczem chmur, ale czasami robi się mniejsze rzeczy, na przykład wstępuje się o pozwolenie na zabudowę, czyli warunki zabudowy. Więc land developer to jest wyspecjalizowana osoba do tego, żeby rozwijać ten grunt i zwiększać jego wartość. Czyli dostajemy nieoszlifowany diament, szlifujemy go, mamy brylant, tak? Tak. Tylko w postaci działki. Czy każdy może zostać land developerem? Myślę, że każdy może zostać land developerem. Wymaga to na pewno sporo pracy i też wiedzy, którą trzeba posiąść, bo temat przekształceń, podziałów jest obszernym zagadnieniem. My szkoliliśmy się dobry rok. Właśnie jak to wygląda, to może taką ścieżkę poprowadźmy. Jak zostać land developerem? Można oczywiście zostać samodzielnie, no bo to nie jest zawód wpisany w jakąś listę zawodów. Nie uczymy się tego na studiach, bo chyba nie ma takich studiów w tej chwili. Więc, tak jak wspomniałem, jest jedna firma, która szkoli, która ma 15 lat doświadczenia, dzieli się wiedzą, więc tą polecamy. Nie wiem, czy możemy lokować produkty, nam nie płacą, więc... Możemy. Firma nazywa się Hektares, przez C w środku. Jeśli ktoś dobrą robotę robi, to jak najbardziej polecamy zawsze. Bardzo dobrą. Bardzo dużo jest wiedzy podzielonej na takie segmenty. No i każdy może zostać, jeżeli kocha taką pracę w dokumentach, w doszukiwaniu się, analizowaniu pewnych rzeczy, które nie są podane wprost, no bo w mieszkaniu właściwie wszystko mamy wprost podane, tak? I metraż, i wysokość, i okna, wszystko widać gołym okiem, a w gruntach wiele rzeczy jest schowanych w dokumentach. Czyli taka detektywistyczna trochę robota. Dokładnie tak, którą wykonuje u nas Tomasz. Detektyw Tomasz. Trzeba tam sporo poszukać czasami różnych rzeczy. Tak, i tutaj możemy podać przykład analizy działki, bo takie też wykonujemy dla osób, które potrzebują. Zgłosił się do nas klient, który kupuje od nas działki, ale sam też chce kupować i też chce dzielić, przekształcać i rozwijać, zabudowując. Podał nam działkę, numer działki, powiedział, co chce z tą działką zrobić, no i że w sobotę ma rozmowę, będzie negocjować, ale chce wiedzieć, czy nie ma jakichś problemów, niespodzianek, przykrych itd. Więc co trzeba zrobić? Po otrzymaniu numeru działki wchodzimy na geoportal. To są takie internetowe przestrzenie, w których można sprawdzić każdą nieruchomość. Widać od niej kształt, widać uzbrojenie terenu. I na pierwszy rzut oka mówimy sobie, kurczę, jaki ciekawy teren. Blisko jeziora, nad tym jeziorem inwestują znani polscy piłkarze, więc fajnie, jest potencjał na wzrost. Zaczęliśmy się tej działce przyglądać i okazało się, że ta działka nie ma dojazdu. Ktoś po prostu, mając długi pasek ziemi od strony drogi, odciął jeden kawałek, potem drugi i zapomniał, że do tego, co jest z tyłu, też trzeba będzie kiedyś dojechać, więc to pierwsza wada. Czyli to jest działka dla osób z helikopterem. Teoretycznie tak, tylko że polskie prawo wyklucza zabudowę działek, które nie mają drogi publicznej, dostępu do drogi publicznej. Oczywiście sąsiad ma drogę, ale nie odda tej drogi tak po prostu, żeby ktoś inny się bogacił, więc nawet jeżeli będzie użyczenie, no to trzeba za to zapłacić. Gmina ma studium, które liczy 204 strony, więc to studium trzeba przeanalizować, więc jest trochę czasu na to, żeby poczytać. Rozmowa z gminą na temat tego, jak oni widzą rozwój tej działki, czyli zderzenie z pomysłem klienta. Działka do analizy od klienta,
zlecona, analiza wykonana w 2 dni, właściwie w 3, no bo po koleżeńsku umówiliśmy się na parę godzin pracy, okazało się, że jest więcej niż standardowo. Te 204 strony. 204 strony, plus rozmowa z gminą, zazwyczaj jest to ktoś z referatu od planowania przestrzennego. Sprawdzenie, czy gmina pracuje nad planem ogólnym, czy też nie. Tutaj będziemy pewnie rozmawiać o nowelizacji ustawy. Sprawdzenie, czy gmina pracuje może nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bo jakby jedno nie wyklucza drugiego. I zebrało się kilkanaście godzin pracy, ale klient dostał rzetelną analizę spisaną z mapami, z naszym szkicem, jak należałoby tą drogę umieścić, gdyby była taka możliwość. Dodatkowo działka okazało się, że jest zarośnięta drzewami. To nie jest to samo, co zalesiona, bo las to jest kategoria gruntów, a drzewa mogą wyrosnąć wszędzie, więc musi jeszcze zdobyć dodatkowo zgodę na wycięcie tych drzew. I okazało się, że nie całą działkę uda mu się podzielić na rekreacyjną, tylko na działki budowlane i też nie do końca, bo przepisy nie sięgną jakby z tymi warunkami do końca tej działki. Więc transakcja pewnie legnie w gruzach, albo z drugiej strony patrząc, klient zaoszczędzi sporo pieniędzy, bo nie kupi działki, która jest de facto wtopą. Dobra, i wracając teraz do tego, jak zostać, czyli szkolicie się aż rok? Znaczy to też z tego względu, że pierwsze szkolenie, czyli ten certyfikat Land Developera, to było wtedy szkolenie 5-tygodniowe, 3-4 spotkania wieczorem online'owe, bardzo dużo wiedzy i od samej spółki, czy od Adama, który prowadzi szkolenie, czy od jego zespołu, zaproszonych gości, naprawdę obszerna rzecz, ale też później sobie, że tak powiem, dobieraliśmy poszczególne jeszcze dodatkowe elementy z analizy gruntów, ze strategii rozwoju, z planowania. Teraz się pokazało nowe AI, jak można za pomocą... Czyli ten rok wynikał z tego, że chcieliście się jeszcze Tam doszkolić. cały czas, podczas nawet obecnie naszej pracy, jak pojawiają się jakieś nowe rzeczy, cały czas się edukujemy, cały czas tą wiedzę poszerzamy, bo to jest temat bardzo rozległy I dynamiczny. i dynamiczny. Tak będziemy rozmawiać później o tej zmianie nowelizacji ustawy. Obecny okres jest bardzo dynamiczny, dużo się zmienia. Mało osób też o tym wie, co się zmienia i uświadamiamy naszych i klientów, partnerów, czy nawet rodziny nasze, że trzeba reagować na tą zmianę, nowelizację ustawy. Trzeba, jak ktoś ma jakieś grunty, trzeba z nim trochę popracować, żeby on nie stracił przypadkiem na wartości po wejściu nowelizacji w życie. To już wiemy, jak zostać land developerem. Czy tam się dobrze zarabia w tym zawodzie? Ile można zarobić na land developmencie? To jest bardzo dobre pytanie. To zależy? I dużo to jest pojęcie względne. Zarabiamy tyle, ile nasi inwestorzy, no bo w nazwie tego, co robimy, czyli wydzielaniu działek budowlanych inwestycyjnych, zawiera się słowo inwestycja, więc zarabiamy tyle, co nasi inwestorzy, bo my często z tego gruntu zostawiamy sobie ziemię, stając się tak zwanymi sąsiadami inwestycyjnymi i nam równie mocno zależy, jak osobom, które już kupiły te grunty, żeby ten teren się rozwijał. No bo wydzielona działka budowlana jest zawsze działką budowlaną nieuzbrojoną, więc nie da się tam od razu rozpocząć budowy. Potrzebne są drogi, potrzebna jest infrastruktura, czyli ten prąd i woda jako podstawy, kanalizacja w przyszłości, no i pierwsze budynki. Pierwsze budynki zawsze powodują, że ludzie, którzy tam przyjeżdżają, myślą o zamieszkaniu i faktycznym budowaniu, widzą, że da się, no bo ktoś mieszka, tak? Ktoś ma fajny dom, świeży dom wybudowany, więc nie trzeba tłumaczyć, jak wygląda przyłącze do prądu, bo wiedzą, że sąsiad ma ten prąd i da się to po prostu zrobić. Naszym celem, który sobie zakładamy, jest to, aby zwiększyć wartość gruntu w ciągu 5 lat o 100%. Czasami może być tak, że to będą 3 lata. Wszystko zależy od tego, jak szybko uzbroimy ten teren, aby osoba, którą nazywamy konsumpcyjną, mogła tam kupić ten grunt od naszych inwestorów i się po prostu wybudować. To jeszcze do tych kwot przejdziemy. To, co mówiłeś, że tyle, co... Bo interesuje mnie tyle, co inwestor, że zarabiacie. Interesuje mnie też kwoty wejścia, ale do tego przejdziemy w dalszej części. Natomiast ten sąsiad inwestycyjny mnie zastanawia, jakbyście mogli wyjaśnić. Znaczy to jest nasz taki pomysł, jak pracować na tym gruncie i pokazać naszym inwestorom, naszym klientom, że ta inwestycja będzie dla nich opłacalna, zyskowna i zarobią z nami dużo pieniędzy. Tak, dodam, że pojawiło się to dlatego, że rozmawiając przy realizacji pierwszego projektu z naszymi potencjalnymi klientami i znajomymi, rodziną i w ogóle z klientami z innych naszych interesów, no, pojawiły się obiekcje i ich obawy. I znaleźliśmy sposób, żeby te obawy rozwiać i zabezpieczyć ich i nas, żeby to wszystko razem się rozwijało. Tak, i mamy takie założenie, że
przy naszych inwestycjach właśnie rozliczamy też się w postaci gruntów, tak, że nie przyjmujemy tylko zapłaty gotówkowej, tylko zostawiamy sobie kilka działek na każdej z tych inwestycji. Dla każdego tego też mamy w zasadzie plan, jak on będzie się rozwijał, bo też każde miejsce trochę w inny sposób. Jedna inwestycja będzie się rozwijała poprzez budowę kilku domów przez naszych klientów, bo też są tacy, którzy chcą się od razu budować w tym miejscu. Druga nasza lokalizacja, weszliśmy trochę w taką jakby układ z lokalnym deweloperem. Odsprzedaliśmy mu duży pakiet działek. On będzie tam budował domy jednorodzinne na sprzedaż, szeregówki pod wynajem, więc będzie bardzo mocno nam rozwijał ten teren. Więc i my, i nasi klienci, którzy mają pozostałą część tych działek, myślę, że no, w relatywnie szybkim czasie doprowadzą do momentu, że będzie można je odsprzedać dalej, prawda? Czyli to też tutaj jakby pokazuje inwestorom, że wy wierzycie w ten projekt, bo wchodzicie w niego, jesteście obok, jesteście sąsiadami, tak? Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Większość naszych klientów nie jest nawet z okolicy, w której kupują działki budowlane inwestycyjne. My te działki mamy w okolicach Torunia, a nasi klienci są z Gdańska, Poznania, Szczecin, Warszawa oczywiście, Łódź, Konin, Kraków. tam cały Śląsk, Kraków, Szkocja, Wielka Brytania, Niemcy, więc z różnych rejonów Polski, więc fizycznie nie byli nigdy tej działki oglądać. Nie przyjeżdżali notariusza. Jakieś zdjęcia przynajmniej widzieli. Tak, Nie, no, tak. dostałem cały komplet. To wyobraź sobie, gdybyś był takim inwestorem, że kupujesz ziemię pod Toruniem i wiesz, że ja mam ziemię obok ciebie, to nawet gdyby trzeba było się tą ziemią zająć, to też możemy o tym później porozmawiać, jak o land stagingu, no to wiesz, że ja jestem na miejscu, ja mogę tam podjechać. Nie wiem, gdybyś chciał rozwijać ten grunt, na przykład go ogrodzić, no to wiesz, że może zadzwonić do mnie i ja na przykład pokażę, jak załatwię geodetę, pokażę tej firmie, która to jest działka, jak ma to wyglądać, sprawdzę w Twoim imieniu odbiór tego ogrodzenia. I to jest właśnie ten dodatkowy element, który powoduje, że to poczucie bezpieczeństwa jest jeszcze większe, no bo ktoś tam na miejscu jest, nie? Land development jeszcze jest chyba trochę raczkującym zajęciem w Polsce. Nie jest aż tak rozległym, nie jest jeszcze aż tak rozpowszechnionym jak na przykład flipowanie na mieszkaniach klasyczne. Czyli to porównując te dwie sytuacje, to tak jakbym miał po prostu mieszkanie obok waszego i oboje inwestujemy w tym samym budynku. Ktoś tam zawsze jest na miejscu. Tak. To ktoś może zadbać o sprawy administracyjne, odebrać korespondencję w mieszkaniu czy tam w bloku, sprawdzić, czy nie leżą jakieś ulotki pod drzwiami, czy coś innego się jeszcze nie dzieje Nie leje się istotnego. woda spod progu już. Na przykład. To jest, no, jak dochodzi do finalizacji zakupów, czyli aktu notarialnego, na który zazwyczaj przyjeżdża klient albo wysyła nam pełnomocnictwo, też prosimy, aby takiego pełnomocnictwa dodatkowego nam udzielili, czyli właśnie na te wszystkie prace, na przykład z uzbrojeniem terenu, czy z gminą, czy ze starostwem, czyli taka administracja, żeby nie było konieczności, żeby za każdym razem, nie wiem, albo prosić o dodatkowe, albo klient musiał się pojawiać, bo tak jak Paweł wspomniał, no naprawdę mamy klientów no, z różnych miejsc w Polsce i też i poza Polską, więc nasi klienci nam dają pełnomocnictwa, żebyśmy mogli w ich imieniu wszystkie ewentualnie potrzebne prace wykonywać i o ten grunt dbać. Tak, no jeszcze jest kilka innych aspektów, ale myślę, że one wyjdą samoistnie w trakcie naszej rozmowy. Co my jeszcze robimy, czego na przykład nie robią pośrednicy nieruchomości? Być może w następnym pytaniu wyjdą, bo następne może. pytanie, będę się kręcił wokół pieniędzy, bo lubię o to pytać. Nie każdy lubi odpowiadać, ale na czym zarabia land developer? Czyli tu możemy pewnie wpleść te rzeczy, które wykonujecie. To znowu bardzo dobre pytanie. W ogóle pytanie o konkrety, o pieniądze to są bardzo dobre pytania. Więc land developer zarabia, w związku z tym, że znajduje się jakby w centrum, epicentrum tych wydarzeń związanych z ziemią, na tym, że zawsze ten grunt ktoś chce sprzedać, tak? No bo pracujemy na gruncie, który ktoś chce sprzedać, więc mamy klienta sprzedającego, no, który my możemy mieć różną sytuację, możemy za chwilę podać kilka case'ów, w jakie to są sytuacje i co land developer musi zrobić. Więc tutaj występujemy w roli właśnie pośrednika nieruchomości, że musimy znaleźć klienta lub klientów. Jest sytuacja taka, że często ten grunt, jedyny sposób na sprzedaż tego gruntu to jest właśnie podzielenie tego gruntu na działki budowlane inwestycyjne, bo na to są klienci, a kupienie dużej połaci ziemi rolnej wymaga dodatkowych zgód KOWR-u i to już są problemy, dodatkowo przez 5 lat nie można tego sprzedać. Więc zarabiamy na pośrednictwie. Następnie, tak jak powiedziałem, w długiej perspektywie najwięcej zarobimy wspólnie z naszymi inwestorami na rozwoju tego terenu. Jeżeli nasi inwestorzy będą chcieli sprzedać, no to znowu zarabiamy na pośrednictwie, tak? Dodatkowo świadczymy usługi związane właśnie z analizą działek
lub po prostu konsultacje, no bo jest dużo nowych informacji na rynku, dużo się dzieje w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, więc też świadczymy takie usługi. No i też często jest tak, że nasi klienci mają na przykład mieszkania, które chcą sprzedać w jakimś mieście, żeby kupić działkę. No więc też współpracujemy z innymi pośrednikami, fliperami, którzy też takie mieszkania chcą kupić. Więc no, tych źródeł dochodu jest wiele, no bo bieżące sprawy to są te mniejsze, a długa... Ale jest kilka etapów. Tak. Okej. Opowiadacie o tym jako złożonym procesie i już widzę, że jest kilka etapów. Mówiliście o tych dokumentach, które trzeba skompletować. To jak rozpoznać, czy ktoś dobrze wykonuje swoją robotę? Jak rozpoznać dobrego land dewelopera? Czy on dopilnuje wszystkiego, wszystkich formalności? Czy on rzeczywiście zadba o tę moją inwestycję? Myślę, że takim pierwszym zdarzeniem, o którym myślę, że Tomasz mógłby opowiedzieć, właśnie jest zawarcie umowy. Zazwyczaj są zawierane umowy przedwstępne, no i tutaj jest już pierwsza weryfikacja tego, jak land developer czy pośrednik, agent pracuje, bo każdy błąd wyjdzie przy spisywaniu umów i notarialnych i aktów notarialnych, prawda Tomaszu? Tak. No, my przede wszystkim też dbamy o tą umowę ze sprzedającym grunt. Jakie etapy muszą się zadziać, aby ten grunt mógł trafić do sprzedaży, jakie czynności musimy my wykonać ewentualnie i wykonać za sprzedającego, bo te wszystkie czynności my wykonujemy, żeby to było dobrze zrobione i zadbać o to, żeby to tempo pracy na tym gruncie było odpowiednie, tak? Bo Tak, ale jeszcze jest ten etap, że w ogóle zanim dojdziemy do tego, że ten grunt ktoś kupuje czy sprzedaje, no to jest analiza samej działki, czyli trzeba na tą działkę pojechać i ją zobaczyć. Iść do urzędu gminy po wypis i wyrys, czyli taką plus mapa, żeby wiedzieć, co na tej ziemi jest. Trzeba iść do sądu lub wysłać tam klienta sprzedającego do sądu, żeby wyciągnął dokumenty. Jeżeli jest coś w księdze wieczystej, bo trzeba analizować księgę wieczystą, są jakieś zapisy, na przykład, że są hipoteki i obciążenia, ale niekoniecznie są kwoty, które wynikają, ile tam jest spłacone, ile nie, więc trzeba często klienta wysłać do sądu. My również rozmawiamy z wierzycielami, negocjujemy, układamy to, żeby klient mógł tą ziemię sprzedać, trzeba to jakoś dogadać po prostu, bo to są w różnej sytuacji klienci sprzedający. Jeżeli to jest rolnik, no to czy będzie KOWR? Jeżeli na tej ziemi rośnie las, no to rozmawiamy z lasami państwowymi. Jeżeli tam są jakieś ścieki wodne, czyli jeziora, stawy, rowy, czy strugi jakieś, no to rozmawiamy z Wodami Polskimi. Więc przed w ogóle przystąpieniem do umowy musimy wykonać kilka takich analiz dokumentów, plus wizyta w urzędzie gminy. Właśnie i te same pytania. Czy pracują nad jakimś miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Czy studium jest aktualne i można się z nim zapoznać? Bo te 200 stron to nie są wcale najgrubsze studia, dokumenty. Bywa gorzej. Bywa gorzej, byłem i po 300. No i czy nie pracują nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? No i plus oczywiście jeszcze to, czy klient nie jest na liście dłużników, czy klient ma popłacone podatki. No jest tych elementów wiele. I przechodząc z takim kompletem dokumentów do notariusza, i jeżeli notariusz mówi super, wszystko jest, jeszcze kwestie sprawy spadkowe są. Są case. Klient dostał ziemię w spadku od swojej ciotki. Ciotka dostała tą ziemię przez zasiedzenie. I zarówno mój klient, który był w związku małżeńskim, miał ten majątek na swój użytek własny, czyli tutaj na majątek prywatny, bo uzyskał to przed ślubem ze swoją żoną, ale jego ciocia też uzyskała tą ziemię przed wyjściem za mąż i przekazała po śmierci swojego męża. I to są takie, to gładko tak brzmi ta historia, ale żeby to wszystko wyjaśnić... Nie, ja już się pogubiłem. Tak, żeby trochę to brazylijski wszystko, serial. To, żeby to wszystko wyjaśnić, to musieliśmy zebrać z 4 sądów kilka różnych dokumentów, żeby ta sytuacja była taka jasna, co z czego wynika, czy nie ma współwłasności i czy nie ma innych spadkobierców, którzy mogli się pojawić w momencie śmierci tej ciotki. Więc no, jak w brazylijskim serialu. No ale klient i tak się wycofał już u samego notariusza z umowy sprzedaży, dlatego że popełnił jeden kardynalny błąd. I chciałem tutaj wszystkich przestrzec, że jak sprzedajemy jakąkolwiek nieruchomość, czy gruntową, czy mieszkanie, to warto o tym powiedzieć współmałżonkowi. tak, bo na pierwszym... Nawet jak to nie wchodzi w skład wspólności majątkowej. Celowo nie powiedział, czy Wiesz co, dowiedzieliśmy się... jakby on zarządzał tymi aktywami i stwierdził... Wiesz co, nie zawarli tego aktu, więc myślę, że tam to się zrodziło w grubą, małżeńską sesję, co z tym milionami zrobić potem, nie? To jakie pytania zadać land developerowi, żeby rozpoznać, że zna się na swojej robocie? Jeżeli chcesz sprzedać swoją działkę,
lub jakąkolwiek inną nieruchomość gruntową, zabudowaną czy niezabudowaną i szukasz specjalisty, ktoś Ci kogoś poleci albo znajdziesz, nie wiem, w internecie i zadzwonisz do tej osoby albo się spotkasz i mówisz, że chcesz sprzedać tą działkę i ona nie zadaje Ci żadnych pytań, nie zadaje Ci pytań nie umawia się z Tobą na oglądanie tej lokalizacji, to znaczy, że powinna się zapalić pierwsza czerwona lampka. Dobrze jest, kiedy ta osoba właśnie zadaje pytania o dokumenty albo przysyła listę dokumentów, które są potrzebne do analizy, bo bez zapoznania się z tymi dokumentami tak naprawdę nic nie może powiedzieć o, nie wiem, strategii sprzedaży, o pomyśle, o cenie, tak? Bo każdy może sobie cenę jakąś wymyśleć, ale to jest dopiero wynik analizy dokumentów, a nie portali internetowych, więc powinna dużo pytać o dokumenty, chcieć te dokumenty zobaczyć, a jak o nic nie pyta, tylko mówi, że cena jest świetna i jedziemy z tematem, no to powinna się palić czerwone światło. Czyli o dokumenty, a nie o cenę i lokalizację na początku, tylko o formalności. Tak. A teraz przejdźmy już do tego ostatniego etapu związanego z działką. Jak drogo sprzedać działkę? To pytanie jest ważne w zależności od tego, kto je zadaje. No bo jeżeli zadaje je pośrednik, no to liczy pewnie procent razy wartość, tak? Jeżeli mówimy o właścicielu, no to mówiąc drogo, myślę, że chodzi o to z dużym zyskiem, prawda? Między kwotą zakupu a kwotą sprzedaży. Widzę akcję sprzed 20 lat, gdzie cena była złoty, złoty 52 zł za metr, a w tej chwili rozmawiamy na przykład o 70-80, więc ci, którzy kupili, a poczekali, to naprawdę sporo, jak to mówi Tomasz, skeszują, czyli sporo zarobią. Żeby sprzedać działkę drogo, trzeba tak, dokładnie przeanalizować stan prawny, czyli to, czy ona nie ma jakichś, nie wiem, zobowiązań, czy nie wisi na niej jakaś hipoteka, czy nie ma spraw spadkowych, czy tam nie ma jakichś służebności i wad prawnych, tak? Na przykład zakazu zabudowy. Następnie trzeba przeanalizować dokumenty pod kątem tego, co na tej działce można wybudować, bo mówi się, że ziemia jest warta tyle, ile można na niej wybudować. Trzecim elementem jest zebranie tego wszystkiego razem, czyli aktualnych dokumentów z gminy, ze starostwa, dokumentów potwierdzających własność, czyli z sądu, z ksiąg wieczysto-księgowych, z sądu rejonowego, aby to wszystko pokazać klientowi, no bo nie będziemy musieli tej pracy wykonywać w przyszłości, jak klient kupujący od razu poczuje większą pewność. Następnie trzeba ten grunt zobaczyć, tak? No co się może zdarzyć z ziemią, jeżeli o nią nie dbamy, nie kosimy i tak dalej. Może po pierwsze zarosnąć chwastami, mały problem, mała trudność. Może zarosnąć drzewami, jeżeli one są kilkuletnie, to też jest średni problem i średnia trudność, ale jeżeli te drzewa mają już powyżej 50 cm, w zależności od gatunku, to już musimy mieć pozwolenie na budowę, wyższa trudność. W najgorszym wypadku może być tak, że nagle leśniczy zakwalifikuje naszą ziemię jako las i to też jest duży problem już. Jeżeli są jakieś nierówności, nie wiem, zwierzęta coś rozryły, nie wiem, sąsiad coś wykopał, trzeba ziemię zniwelować. Więc kolejnym etapem jest zrobienie dobrego land stagingu, żeby ta ziemia była... Czy to jest coś podobnego do home stagingu? Dokładnie tak, tylko raczej wywalamy niż dodajemy. Bo często home Nie staging- rzucacie poduszek tam i wazonów nie stawiacie. Tak. Tu przepraszam od razu wszystkich znajomych homestagerów, że spłyciłem to wszystko do poduszek i wazonów. Wiem, że tak się nie robi, ale dla uproszczenia jeszcze, tematu. tak, jeżeli poduszka miałaby podnieść cenę działki, to też bym ją dodał. Teraz jest sytuacja taka, że na tej działce musimy doprowadzić ją do takiej gładkiej powierzchni. Tak? No wiadomo, nie każda działka jest idealnie równa, są działki pofalowane. Niektórzy klienci takich działek szukają z jakimiś zniesieniami, pagórkami, ale ważne, żeby ta przestrzeń była wykoszona. Chyba że z góry ustalamy, że są jakieś kępy drzew, które dodają tej działce wartości, albo są jakieś inne walory przyrodnicze. Więc wykaszamy chwasty, krzewy, wycinamy gałęzie, które na przykład zasłaniają drogę. Co ważne, jeżeli nie było słupów granicznych albo jakichś miejsc znaczących granicy tej działki, to zróbmy tak, żeby te granice działki były widoczne. Wbijmy jakieś pali koło tego kamienia, zawiążmy kolorową wstążkę, żeby można było zobaczyć w ogóle, jak ta działka jest duża, bo to jest potrzebne ludziom. Ludzie muszą zobaczyć tą działkę, granicę, przejście od granicy do granicy. To oczywiście też działa na naszą korzyść, bo jak wiemy, gdzie jest granica, to nie jest tak, że szukamy gdzieś tutaj był, tylko wiemy, że tam faktycznie jest. Poznać sąsiedztwo, plany sąsiedztwa, czyli co tam będzie w przyszłości budowane. I jeżeli przedstawimy taką stertę dokumentów z gminy, ze starostwa, z sądu,
z Wydziału Budownictwa, warunki zabudowy, plus jeszcze wizualizację, bo to jest kolejny element. Warto zrobić wizualizację, co można tam wybudować, w jaki sposób, jak drogę zaplanować dojazdową, jeżeli działka jest jakaś większa. Jeżeli damy taki stos dokumentów, czy wyślemy to wszystko mailem z 15 załącznikami, to powoduje, że wartość naszej działki wzrasta, bo jesteśmy po prostu dobrze przygotowani. Mamy taki case, że doprowadziliśmy land stagingiem do wzrostu ceny sprzedaży o 40%. Samym landstage, znaczy samym, no nie upraszczam, że to jest prosta robota, ale wykonaniem rzeczy dookoła, a nie podnoszeniem wartości gruntu na zasadzie doprowadzenia prądu, kanalizacji i tak dalej, tak? Dokładnie tak. Czyli wykoszenie, wycięcie, wyznaczenie drogi tam, gdzie ona powinna być, bo sąsiad sobie rozjechał drogę, wyznaczenie drogi plus robienie wizualizacji. To powiedzieliśmy o tym, jak zwiększyć wartość działki, a jakich błędów nie popełniać przy sprzedaży. Po pierwsze są błędne opisy samej działki ze stanem rzeczywistym. Są niewypisane numery działek, gdzie można sobie tego zweryfikować na geoportalu tak od razu, tylko trzeba dzwonić, szukać. Zazwyczaj pośrednik nie wie, jaki to numer i musi do nas wrócić, jak to znajdzie, nie? Nie wiemy, co można tam zbudować. Nie jest opisane, czy jest WZ, czyli czy są te warunki zabudowy, czy jest MPZP. Bardzo często trzeba się po prostu wszystkiego domyślać i o wszystko trzeba dzwonić. Nie ma zdjęć, albo są takie zdjęcia, że w zasadzie działki nie widać. Bardzo rzadko się zdarzają filmy z drona, żeby w ogóle zobaczyć i działkę, i jej okolice, prawda, żeby już mieć perspektywę, co jest wokół, a nie musieć jechać i tego oglądać. Dużo jest tych błędów. Tak. No, Myślę, że jeden takim najważniejszym, który powinni sobie pośrednicy i agenci i właściciele wybić z głowy, to nie każda działka jest działką inwestycyjną. To, że my tam mamy takie, że wszyscy tak piszą, że działka z potencjałem inwestycyjnym albo działka dla inwestora z otwartą głową. Nie, no działka inwestycyjna po pierwsze to jest pewna kategoria nieruchomości inwestycyjnych pod zabudowę usługową, magazynową, a po drugie, no inwestycja, pisząc inwestycyjna, tak naprawdę obniżamy wartość swojej działki, no bo inwestor to jest osoba, która chce kupić taniej, a sprzedać drogo. On może rzadziej kierować się emocjami jak klient konsumpcyjny. Zrobił analizę i powiedział, działka pod dom na przykład 200 metrów maksymalnie, tak? Żeby ludzi, którzy szukają takiego miejsca na dom na 200 metrów albo dom z basenem, tak sobie klasyfikowali tą działkę. Nie piszcie na, kurczę, proszę Was, na Boga błagam, że działka jest inwestycyjna, tak? Z potencjałem inwestycji. O, z potencjałem. To chyba mniej więcej takie samo określenie jak przy sprzedaży mieszkań, że mieszkanie jest apartamentem, tak? Nawet jak ma 20 metrów. Dokładnie, dokładnie. No, takie trochę fiziu-miziu, żeby po prostu połechtać swoje ego, co my tu mamy. Kolejna sprawa, no to błędna informacja, że działka jest budowlana. To właśnie też Tomasz o tym mówił przed chwilą. No nie jest budowlaną, jeżeli nie mamy warunku zabudowy albo nie jest MPZP, które pozwala zabudować. To mówimy cały czas o kontekście budownictwa jednorodzinnego, tak? Ceny, które są nienegocjowalne. Wiadomo, że mamy taką naturę jako my Polacy, że zawsze chcemy coś urwać, nie? No, rzadko wchodzi ten żart pod tytułem, czy cena jest do negocjacji, a ja powiem, wie Pan, no w górę możemy, nie? To rzadko wchodzi. Kłamstwa, które się ocierają wręcz o oszustwa, że działki mają dostęp, media. W drodze. W drodze, wiesz, może być taka metafora, że w drodze, w sensie jest jakiś proces administracyjny rozpoczęty w gminie i za 3 lata będzie, ale taka droga jakaś proceduralna. Nie? Numerów ksiąg wieczystych często brakuje. Nie możemy sprawdzić, jaki jest stan prawny, czy działka jest obciążona, na przykład też tego nie ma. Tak, mamy w Polsce specjalistów, na przykład Kamila, który specjalizuje się w działkach nad jeziorem na Mazurach i tam często też w takiej grupie tych działek nad jeziorem leśnych jest taki błąd, czy kłamstwo, że tam można, nie wiem, postawić holenderkę albo dom bez zgłoszenia, co jest wierutną nieprawdą i kłamstwem po prostu. Działki często są nie do zabudowania niczym, tak? Więc takie przyczepy czy jakieś inne rozwiązania też nie wchodzą w grę, nie? To jest taki błąd, czyli no, na dzień dobry okłamujemy potencjalnych klientów. A często zdarzają się takie błędy w ogłoszeniach? Czy to jest przeważająca część tych ogłoszeń, czy raczej to jest jakiś tam wypadek przy pracy i nisza? Zaznaczę na początku, żeby nikt się nie poczuł obrażony, że to pewnie wynika z tego, że typowe biuro pośrednictwa zatrudniające agentów ma tych ofert kilkaset w swoim portfolio, więc często są to kalki, które są powielane i tylko zmieniane dane danej nieruchomości. Przy mieszkaniach to przechodzi, przecież mieszkania są bardzo podobne. Przy nieruchomościach gruntowych, czyli działkach już nie, więc myślę, że to jest raczej brak wiedzy i świadomości.
I tutaj temu postanowiliśmy przeciwdziałać i pomóc osobom, które są właścicielami działek albo zatrudniają agentów i pośredników, przygotowując taki jakby pakiet wiedzy, bo te błędy zdarzają się wszystkim, bo są po prostu powielane. I co najgorsze, powiela je sztuczna inteligencja, która korzysta z tych błędnych ogłoszeń. Więc mamy taki pomysł z Tomaszem i realizujemy go, aby dać taki, wiesz, krótki wsad wiedzowy, ale konkretny i twardy, żeby tych błędów po prostu unikać, organizując m.in. szkolenia dla agentów nieruchomości, czy też robiąc bezpłatne live'y dla wszystkich, którzy są właścicielami nieruchomości gruntowych. Okej, czyli chcecie pomóc im ulepszyć te oferty, żeby mniej tarcia było na tej linii kupujący, sprzedający i jeszcze pośrednik w międzyczasie, czy land developer, tak, żeby to gładko wszystko się odbywało. Tomasz może więcej powiedzieć, bo on często dzwoni jako pierwszy na te ogłoszenia. Dać taki po prostu basic wiedzy, żeby ten agent pośrednik nieruchomości w miarę sprawnie się zaczął poruszać po tych nieruchomościach gruntowych, po tych działkach. Dokładniej, lepiej przygotował ogłoszenia, ale też i zarabiał więcej pieniędzy, prawda? Bo im bardziej się zainteresuje gruntem, przygotowuje ofertę sprzedaży, tak jak ona powinna być przygotowana, potencjał sprzedaży i cena sprzedaży będzie na pewno wyższa, więc jak ją dobrze sprzeda, więcej zarobi, będzie więcej, szybciej sprzedawał, jeszcze będzie więcej zarabiał, a na samym pośrednictwie też są przyjemne zarobki. Też, żeby nam się łatwiej współpracowało, tak nam jako, nie wiem, land deweloperom, a pośrednikom nieruchomości czy agentom, bo też staramy się z nimi współpracować, czy kupując od nich grunty, czy sprzedając ewentualnie coś swojego, żeby to było przyjemne i proste, nie? Założy się o skrzynkę pierników, że każdy agent i pośrednik nieruchomości marzy o tym, żeby sprzedać jakąś wielką działkę deweloperowi pod zabudowę mieszkaniową albo jakiemuś funduszowi pod, wiesz, magazyny przy autostradzie. No i jakby w tym kierunku idziemy, tylko na poziomie działek budowlanych. No, przenosząc te porównania sprzedaż mieszkań, domów, a sprzedaż działek, to na przykład standardem jest to, że nie podaje się dokładnego adresu, żeby kupujący nie poszedł do właściciela, który prawdopodobnie w mieszkaniu lub w domu jest. Marna szansa, że właściciel jest na polu, na tej działce, będzie tam czekać, a podanie numeru to po prostu potwierdza, że ta działka jest, jak ona wygląda i zaoszczędza czas każdej stronie, bo zobaczymy, że nie wiem, jest zbyt prostokątna albo zbyt kwadratowa, zbyt okrągła i takiej działki nie chcemy, więc uważam, że takim must have na przykład jest podawanie numeru działki z nazwą obrębu, czyli nazwą miejscowości. Bo jak dzwoni Tomasz i mówi, dobrze, niech pan mi da numer działki, to agent mówi, mogę panu zrobić prezentację online, czyli co, pokaże mi te krzaki? Tak, jest duży opór, faktycznie jest duży opór, żeby podawać szczegółowe informacje, żebym ja mógł sobie sam zweryfikować ten grunt i ewentualnie powiedzieć, że nie, to mnie nie interesuje i nie angażując tego agenta, pośrednika, ale to też pewnie wynika z tego, że nie ma albo wiedzy, albo świadomości, jak dobrze zabezpieczyć sobie umowę z właścicielem gruntu. Że być może ona jest umową otwartą, że może każdy to sprzedawać i stąd ta obawa przed dawaniem informacji, nie? Że najpierw mi tu podpisz kwity, że byłeś u mnie w razie czego prowizja musi do mnie trafić, niż podanie tej informacji, nie? Okej, dość obszerny temat, ale wydaje mi się, że pokryliście go szczegółowo. Coś jeszcze dokładamy? To taka informacja dla wszystkich właścicieli nieruchomości gruntowych i osób, które im pomagają tą nieruchomość gruntową sprzedać, to, że czym więcej tej pracy wykonacie, którą i tak trzeba wykonać, bo bez niej nie da się zawrzeć aktu notarialnego, tym zwiększa się wartość waszej pracy, no i zwiększa się wartość tej działki, no i też jest to budowanie zaufania osób zainteresowanych kupowaniem i zaoszczędzaniem waszego czasu, bo te dokumenty się przygotowuje raz i można je każdemu, który się pyta, wysyłać. No i dobra umowa, dobra relacja właściciel kupujący czy właściciel pośrednik kupujący powoduje to, że wszyscy w tym się czują dobrze, jest to przyjemne, a nie często jak słyszę od osób z rynku, że Boże, jak ja się mordowałam, żeby tą działkę sprzedać, nie? Boże, ile tam trzeba było papierów, nie? Albo Boże, że tam jakiś KOWR jest, albo Boże, Wody Polskie, albo Lasy Państwowe, więc żeby było mniej w zboże, a więcej w nasz portfel, no to trzeba się po prostu solidnie przygotować do tego. I tego życzymy waszym inwestorom, klientom i wam. Tak jest. Dobra, dzięki bardzo panowie. Dziękujemy bardzo.